Dzień dobry, dzień dobry. Witam w drugi dzień świąt. Z tej strony samotny Paweł Jeżowski, ale ktoś pisze z Was, że już nie jestem samotny, że dołączacie do mnie, a więc dziękuję bardzo. Dziękuję, że chciał Wam się tak rano wstać, świąteczny dzień i posłuchać tego, co się dzieje u naszego sąsiada. Dzisiaj będzie wyjątkowo długi, codzienny ekonomiczny przegląd, ponieważ jestem sam, a ja lubię samemu dosyć dużo mówić. Duże podziękowania dla wszystkich osób, które wspierają kanał, które subskrybują i które komentują i które również są na czacie. Chciałbym wszystkich, słuchajcie, zaprosić już na popołudnie, ponieważ w popołudnie rusza nasz raport o stanie państwa, o stanie Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj pierwsza część. Nagraliśmy już drugą część. Zobaczymy, kiedy ją puścimy. Okazuje się, że druga jest jeszcze dłuższa niż pierwsza, więc już się boję, jak długa będzie trzecia część, ale mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jedyny raport o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej, społeczeństwo, handel, system bankowy i przemysł. Czarno na białym wypunktujemy zarządzanie reżimu. Zapraszamy. To dzisiaj o 17:00, a jeżeli chodzi o pasek, to chyba jest stabilizacja, jakichś większych zmian nie mamy. Jeżeli chodzi o dewizy, to w stosunku do wczorajszego dnia różnic nie było. Mamy małe spadki na Uralsie, spadki na gazie, spadki albo można powiedzieć nie spadki, bo spadki były gdzieś wcześniej. Na Brencie, która w tym momencie ropa Brent jest poniżej 80, dokładnie 79, jak sprawdzałem. A teraz sobie przejdziemy do kilku ciekawych, krótkich informacji. No i ponieważ, tak jak mówię, dzisiaj zaczynamy od shortów, ale tych informacji troszeczkę więcej. Światowi producenci samochodów Mercedes i BMW mogą przestać istnieć jakiś czas po opuszczeniu Rosji, powiedział Maksym Oryeszkin, doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej. Prezydent Rosji, za to Władimir Putin, wziął udział w ceremonii podniesienia bandery fregaty Admirał Gołowko, małego okrętu rakietowego Naro-Fomińsk i trałowca morskiego Lew Czernawin. 5 fregat, 8 korwet, 13 małych okrętów rakietowych i ponad 50 innych okrętów różnej klasy jest w różnych stadiach gotowości. Tak powiedział Putin. No i dzisiaj będzie musiał to zmieniać, bo jeżeli Rosjanie myśleli, że ich okręt może stacjonować bezpiecznie, no to spotkał ich dosyć duży zawód. Część z Was już pewnie wie, mieliśmy wczoraj wieczorem i w nocy dosyć duży atak na rosyjski port w Teodozji. Wygląda to w ten sposób, że na pewno jeden okręt desantowy Nowoczerkas został uszkodzony i wszystko wskazuje, tak podają już Rosjanie, rosyjskie ministerstwo powiedziało, że podczas odparcia ataku sił zbrojnych Ukrainy na port Teodozji jeden z okrętów odpierał ten atak, no i uległ chyba zniszczeniu, ponieważ Rosjanie podają, że straty są duże, jeżeli chodzi o ten okręt. Podają na ten moment również, że jedna osoba zginęła, 2 kolejne zostały ranne, ale tutaj spodziewałbym się, że będzie niestety przybywać tych osób. 6 budynków zostało uszkodzonych. Również został, co ciekawe, uszkodzony dworzec kolejowy podczas tego ataku. Więc tak to wygląda. Przejdziemy sobie do następnej informacji. Władimir Putin polecił 15 lutego przygotować propozycję utworzenia w Doniecku klastra kreatywnego, w tym studia filmowego. Ciekawe, jakie filmy tam będą kręcić.
Natomiast Ministerstwo Przemysłu i Handlu planuje zobowiązać duże sieci sklepów z elektroniką do przydzielenia półki dla rosyjskich towarów. No, ciekawe, czy tak będą porówni te półki przydzielać, czy ta półka rosyjska jednak będzie mniejsza. Mamy też informację, że sąd Basmanny w Moskwie aresztował zaocznie szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Ukrainy Budanowa. Jest oskarżony o dokonanie 104 zamachów terrorystycznych. No ja bym chyba liczył, że więcej tych zamachów, jeżeli by sabotaże policzyć, no ale być może jeszcze wszystkich tutaj nie udało się sklasyfikować. Ciekawe też, czy karę też będzie zaocznie spędzał w rosyjskim łagrze. Natomiast jeżeli jesteśmy przy trochę satyrycznych informacjach, ale ona jest prawdziwa, zagraniczni udziałowcy projektu Arctic LNG-2 zamrozili udziały w projekcie, tak się dowiedział Kommersant i tak podaje, francuski Total Energies i chińskie dwa podmioty CNPC i Sinopec oraz konsorcjum japońskich Mitsui i JOGMEC ogłosiły działanie siły wyższej. A teraz przejdźmy do dłuższych informacji. Korea Południowa wprowadza coraz boleśniejsze sankcje. Tutaj rząd Korei przyłączył się do sankcji amerykańskich i sankcji europejskich i wprowadził zakaz dostaw do Rosji i na Białoruś kolejnych 682 rodzajów towarów, w tym, co najbardziej zaboli, samochodów, w tym używanych. Poinformowała o tym agencja TASS, powołując się na południowo-koreańskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone już przez władze Korei Południowej do listy kontroli eksportu i w tym momencie ona się rozrośnie do 1159 rodzajów towarów. Zakazy wejdą w życie już niedługo, bo od 1 stycznia. W szczególności ograniczona będzie podaż ciężkiego sprzętu budowlanego, akumulatorów, części składowych do wyposażenia lotniczego i to chyba co najbardziej boli, samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Przypomnijmy, że od 2020 roku Korea Południowa wprowadziła zakaz eksportu nowych samochodów do Rosji, a w czerwcu 2023, czyli pół roku temu, Unia Europejska zakazała eksportu do Rosji wszystkich nowych i używanych samochodów o pojemności silnika powyżej 1,9 litra. Tutaj w sierpniu mieliśmy przyłączenie się Japonii do tych sankcji. Jaki był efekt? No efekt był taki, że Japonia właśnie i Korea Północna były do tej pory głównym eksporterem samochodów używanych jeszcze w tym roku, natomiast od przyszłego roku już nie będą. W tym roku Federalna Służba Celna poinformowała, że w pierwszej połowie 2023 roku przez Daleki Wschód sprowadzono rekordową liczbę 130 000 samochodów. No i tutaj Korea Południowa, Japonia, mniej więcej podobne ilości. Dosyć ciekawa, słuchajcie, informacja z Tatarstanu, bo okazuje się, że obroty handlowe między Tatarstanem a Chinami w 2023 podwoiły się, a dokładnie osiągnęły 130%. I o tym poinformował szef Tatarstanu Rustam Minikanow. Powiedział, że obroty handlowe między Chinami a Republiką w 2023 według danych przekroczą $2 miliardy, czyli będzie to 2,3 raza więcej w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Sprzęt, pojazdy, produkty chemiczne przybywają z Chin do Tatarstanu, z kolei Tatarstan eksportuje tworzywa sztuczne, gumę, paliwa i produkty rolne. Tutaj jeszcze jest wypowiedź, że zostało również otwarte bezpośrednie połączenie i bezpośredni lot pomiędzy Chinami a Tatarstanem. No i teraz słuchajcie, przejdźmy do najważniejszej informacji, tej tytułowej. Mamy wywiad z Nabiuliną.
ten wywiad pojawił się tutaj, jeżeli chodzi o RBK. Natomiast przypomnijmy, i w tym wywiadzie jest to przypomniane, że Nabiulina 29 listopada została ogłoszona niszczycielem roku według Politico. Prezes Banku Rosji Elwira Nabiulina skomentowała przyznanie jej przez Politico statusu niszczyciela roku. Powiedziała, że regulator zamierza prowadzić politykę mającą na celu stabilność sektora finansowego Federacji Rosyjskiej oraz zachowanie oszczędności przedsiębiorstw i obywateli. Przypomnijmy, że tam były jeszcze dwie nagrody. Marzycielem roku według tej gazety został prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski, a człowiekiem roku Donald Tusk. No, dziwne zestawienie, jak dla mnie, no ale ta gazeta jest taka, jaka jest i takie zestawienia robi. Natomiast jakby to nie zabrzmiało, według mnie, jak i części rosyjskich ekspertów, przyznana nagroda może znacznie przyczynić się do zniszczenia rosyjskiej gospodarki w 2024 roku, ponieważ utwierdza panią Elwirę, że postępuje słusznie i że polityka banku centralnego jest skuteczna i o ile w 2022 tak było, o tyle w 2023 wydaje się, że tutaj gospodarka ucierpi na wprowadzanych wysokich stopach procentowych. Natomiast Nabiulina została zapytana w wywiadzie, tam powiedzmy połowa wywiadu dotyczyła jajek, i szef banku centralnego wyjaśniła, że wzrost kosztów jaj w Rosji był spowodowany przekroczeniem możliwości popytu i podaży. No i tutaj się należy z nią zgodzić. Ja przypomnę, że wyszły dane, które mówią, że jeżeli chodzi o podaż, bo tutaj do tej pory Putin oraz wszyscy eksperci powiązani z Rosją tłumaczyli się, że wzrost spożycia jajek spowodował te niedobory, czyli że Rosjanie jedzą więcej jajek. No okazuje się, że jeżeli chodzi o produkcję jaj, to na koniec listopada dostępne jaja były o 47% niższe niż jeszcze rok temu, dokładnie na początku grudnia, koniec listopada. No i tutaj mamy kolejną gazetę, odnotowują drugą dostawę jaj z Azerbejdżanu, to też jest na rosyjskich czołówkach. Natomiast Nabiulina, odpowiadając na pytanie o moment podjęcia decyzji o złagodzeniu polityki monetarnej Banku Centralnego, zwróciła na wysokie oczekiwania inflacyjne Rosjan. I my o tym informowaliśmy. Rosjanie w kolejnych badaniach wskazują, że inflacja w Rosji będzie rosła. No i Nabiulina mówi, że według niej im wyższy ten wskaźnik, tym trudniej będzie jej obniżyć inflację. Jednocześnie wzrost cen jaj nastąpił w kontekście według niej przejściowego spowolnienia oczekiwań inflacyjnych. No tutaj się akurat nie zgadzamy. Według Rostatu wzrost cen jaj w tym tygodniu od 12, znaczy to w poprzednim, przepraszam, od 12 do 18 grudnia wyniósł 4,6%, a od początku roku 53%. Liderami wzrostu cen w tej kategorii towarów jest region Krymu i Pęzy. Najlepsza sytuacja jest na Kamczatce i w Moskwie, tam jaja są dostępne i jeszcze w miarę w dobrych cenach, ale się to zmieni. Dlaczego? Wszystko wskazuje, że trwa wyścig ministra rolnictwa Patruszewa, który chce sprowadzić 1 miliard jaj i oczywiście w rosyjskiej prasie jest dużo na ten temat, czy Rosjanie zdążą przed wyborami. Takie są zapowiedzi, że dostał na to najlepiej miesiąc. Zobaczymy, czy w miesiącu uda się te jaja ściągnąć. Może być ciężko przy tak dużych niedoborach. I teraz Nabiulina była również w wywiadzie pytana na temat, czy pani uważa, że presja na sankcje będzie
tylko rosła, w szczególności na sektor finansowy. I tu bardzo ciekawa odpowiedź. Słuchajcie, ona uważa, że banki powinny zwiększyć zapasy kapitałowe na wypadek ewentualnych wstrząsów. My o tym mówiliśmy. I o jakich wstrząsach ona mówi? No, mówi o tym, że sama wywołała te wstrząsy tak naprawdę, bo nie chodzi tylko o sankcje, ale wstrząsy związane z warunkami finansowymi i tak dalej, jak mówi, i banki muszą je wytrzymać. Dlatego bardziej chodzi o zrozumienie tego ryzyka i bycie na nie przygotowanym. W tym roku bank centralny zaczął podnosić stopę procentową w środku lata. Patrząc wstecz, czy uważa, że należało to zrobić wcześniej, czy nie? Tutaj pyta dziennikarz. Presja inflacyjna zaczęła rosnąć w drugiej połowie roku według niej, a teraz rzeczywiście tempo wzrostu cen jest bardzo wysokie, znacznie wyższe niż nasz cel inflacyjny. I tak patrząc wstecz, rozumiemy teraz, że polityka pieniężna była zbyt luźna i konieczne było wcześniejsze podniesienie stopy procentowej. A więc widzimy, że ona jeszcze się bardziej utwierdza, że jej postępowanie jest słuszne, tylko że spóźnione. I tutaj na pytanie dziennikarza, na przykład kiedy bank centralny powinien podnieść stopę, odpowiada, że na wiosnę. No i teraz odnośnie tych zapasów, krótki komentarz. Zapasy banki będą musiały robić i odpisy na stracone kredyty, no, bo firmy, co niektóre, będą się opóźniać ze spłatą, jak i również obywatele. Widzimy to we wzroście tych kredytów, które przekraczają spłatę o 90 dni. Tutaj mamy rekordy i przy wyższych stopach należy się liczyć, że dostaną, że tak powiem, te rekordy jeszcze przyspieszenia. Teraz na pytanie dziennikarzy, czy 2 lub 3-miesięczne spowolnienie inflacji, czyli chodzi o to, czy przed wyborami marcowymi należy liczyć się z podjęciem decyzji o złagodzeniu polityki pieniężnej, odpowiada, zajmie nam to 2-3 miesiące, ale pewnie dłużej, w zależności od tego, jak bardzo zmniejszy się szeroki zakres wskaźników charakteryzujących trwałą inflację. Oczywiście oczekiwania inflacyjne są bardzo ważne, no to po raz kolejny potwierdza, ponieważ one są wysokie i wzrosły i rosną, jak pokazują najnowsze sondaże. Wysokie oczekiwania inflacyjne oznaczają inercję procesów inflacyjnych, a im wyższe oczekiwania inflacyjne, tym trudniej jest ją obniżyć. No trudno się nie zgodzić. Dlatego weźmiemy pod uwagę wszystkie wskaźniki. Czyli odpowiedź jest, że przed wyborami raczej nie, chyba że ktoś się zmusi. We wrześniu powiedziała pani, że wysokie stopy procentowe w Rosji utrzymają się jeszcze przez długi czas. To jest właśnie dopowiedzenie tego przez dziennikarza i wydaje się, że to podsyciło tylko popyt na kredyty. Czy nie ma pani wrażenia, że z powodu tak wyraźnego sygnału rynek w pewnym sensie zagrał przeciwko bankowi centralnemu? No i znowuż pani Elwira odczuwa, że postępuje słusznie. Oczywiście, że pewnego rodzaju skutki są, ale byłyby one poważniejsze, gdyby inflacja nadal rosła. No, inflacja nadal rośnie, a my podnosimy główną stopę procentową bardzo powoli. Wtedy ludzie doskonale zrozumieliby, że inflacja nie zwolni, będzie nadal rosła, stopa będzie nadal rosła. Staraliśmy się działać zdecydowanie. Przypomnę, że w ciągu 6 miesięcy podnieśliśmy stopę z 7,5 do 16. No i teraz najważniejsze, za każdym razem oceniamy, czy zacieśnienie polityki pieniężnej jest wystarczające, by w przyszłym roku osiągnąć cel inflacyjny na poziomie blisko 4%. Czyli ona wierzy, że się uda w przyszłym roku osiągnąć 4%. No i właśnie tu jest ten problem, bo rosyjska gospodarka nie może sobie pozwolić, żeby tak mocno zwalniała. Słuchajcie, bo to grozi problemami, jeżeli chodzi o przemysł przede wszystkim zbrojeniowy. Dlaczego już też wielokrotnie mówiłem. Tutaj widzę, że już sporo osób przybyło, a więc mamy jeszcze 2 informacje. Ta, która nadal mnie szokuje, która wywoła poważne problemy dla Rosjan, ponieważ Putin
podpisał zobowiązanie eksporterów do raportowania do Banku Centralnego aktywów walutowych zagranicznych spółek. Słuchajcie, prezydent, i to mówiliśmy, że taka zapowiedź jest i taki pomysł fatalny, natomiast chyba niezbędny do tego, żeby te cła, żeby sprzedaż, cła eksportowe też, ale żeby eksporterzy byli zmuszani do sprzedaży dewiz. Prezydent Rosji podpisał ustawę zobowiązującym eksporterów będących rezydentami, to jak ktoś nie wie, kto to jest rezydent, no to Rosjanin lub firma rosyjska, lub firma założona czy zarejestrowana w Rosji, do składania do Banku Centralnego sprawozdań na temat aktywów i pasywów walutowych wobec nierezydentów z uwzględnieniem wszystkich spółek zależnych, w tym zagranicznych. To może też przetłumaczę. Chodzi o to, że jeżeli jest Rosjanin, na przykład oligarcha, i posiada za granicą spółki zależne, no to musi się wyspowiadać również. Podpisana przez Władimira Putina ustawa zobowiązuje międzynarodowe grupy firm, czyli tak zwane spółki joint venture z udziałem zagranicznych podmiotów, aby również przekazać informacje na temat zagranicznych spółek zależnych do odpowiednich organów podatkowych o tym, że się otwiera, zamyka rachunki, tworzy się depozyty oraz trzeba składać sprawozdania z przepływu środków na tych rachunkach. Nie za bardzo wiem, jak on chce to wymusić, bo jakbyście to zrozumieli, jeżeli mamy spółkę joint venture i przykładowo jest tam firma chińska, firma rosyjska i spółka jest zarejestrowana w Rosji, ale mam matkę lub spółkę zależną w Chinach, no to na temat chińskiej spółki też powinna złożyć sprawozdanie na temat ich przepływów pieniężnych. No, szalony, słuchajcie, pomysł, jakby się tak przyjrzeć. Bardzo ciekawy jestem, jak oni będą chcieli to egzekwować. Zobaczymy. A przypomnijmy, że wszystko jest po to, że od 16 października najwięksi eksporterzy, 43 grupy firm, zostali zobowiązani do repatriacji i sprzedaży zysków dewizowych. Co najmniej 80% kwoty musi zostać zaksięgowana na koncie. Eksporterzy muszą sprzedać 90% dochodu z wymiany waluty na rynku w ciągu 2 dni. Firmy muszą zrealizować ponad 50% kontraktu eksportowych w ciągu 30 dni. No powiem, tak jak mówię, szalony pomysł. Co ciekawe, i to też jest znowuż typowo rosyjskie, ponieważ podpisana ustawa wchodzi dopiero w marcu, czyli daje się czas dodatkowy, żeby jeżeli była spółka rosyjska, to może żeby już była nierosyjska, jeżeli ktoś był rezydentem, to może żeby został nierezydentem. Ja ogólnie bym na miejscu Putina, nie tylko dla rezydentów, w ogóle dla wszystkich, że nierezydenci też. I tak, wszystkie firmy na świecie powinny raportować rosyjskiemu bankowi centralnemu, no bo czemu nie? Słuchajcie, ostatnia wiadomość, producenci metali nieżelaznych muszą liczyć się, że rok 2024 będzie dla nich nie za dobry. No i tutaj rosyjscy już eksperci martwią się, czy Norilsk Nickel nie podzieli tutaj i nie pójdzie drogą Rusalu i nie zamknie części najbardziej nierentownej produkcji, bo wszystko na to wskazuje. A o co chodzi? Fitch Ratings obniżył prognozy cen niklu na 2024 rok ze względu na słaby pobyt ze strony producentów stali nierdzewnej w Chinach i zgodnie z nową prognozą średnia cena wyniesie według nich 18 000 zamiast 19 000, a to 19 000 już jak gdyby było niską prognozą. Dochodzi dodatkowo wzrost zapasów i pojawienie się chińskiego niklu w magazynach londyńskiej giełdy metali. Wywołuje to niepokój wśród międzynarodowych traderów, którzy widzą w tym trend spowolnienia gospodarki i spadku na surowce. No znowuż te
Chiny. Tym samym cena niklu z dostawą w ciągu 3 miesięcy spadła już o 5%, w ciągu ostatniego miesiąca osiągając 16,5 tysiąca, więc no widzimy, że to 19 tysięcy i 18 tysięcy to może być jeszcze niżej, tak? No i teraz w 2024 według szacunku Fitcha 25 światowych producentów niklów będzie zmuszona do działania ze stratą lub na skraju rentowności. Oni już teraz działają, żebyście dobrze zrozumieli. A jeżeli te ceny będą właśnie na poziomie 18, czyli nawet jeżeli wzrosną, no to będzie to nierentowne. W dużej mierze dotknie to Norilski Nickel, który nie będzie w stanie utrzymać wolumenów sprzedaży i produkcji. Dodatkowo zmuszony do zapłaty będzie nadmiarowych zysków za 2021 rok, bo wtedy te ceny były wysokie, a teraz i 2022 początek, a teraz są niskie i tutaj będą musieli zapłacić do rosyjskiego skarbca dodatkowy podatek, co uszczupli ich zasoby finansowe, no a w przyszłym roku, tak jak powiedziałem, będą prawdopodobnie zmuszeni pójść drogą Rusalu, który już zapowiedział zamknięcie około 1/3 zakładów i produkcji i zwolnienie, znaczy on tam zagroził, jeżeli rząd im nie pomoże, 5300 osób. I to, słuchajcie, ostatnia informacja. Ja zmieściłem się wyjątkowo w 27 minutach. Wszystkim dziękujemy i widzimy się, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 17. Miłego dnia. Dla wszystkich ja już życzyłem, natomiast część z Was jeszcze na pewno świętuje. Spokojnych, rodzinnych świąt. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.